Cześć widzowie, witam w 5. recenzji odcinków Sąsiadów. Dzisiaj wyjątkowo będzie omawiane 6 odcinków, ponieważ sezon miał tylko 6 odcinków, a nie 7, nie wiem w sumie czemu. Kiedyś sezon Aeto był podzielony na 4 sezony po 7 odcinków i dziwi mnie trochę to, że tu jest 6. Możliwe dlatego, że chcieli zrobić parzystą liczbę, bo mieli 2 animatorów. Dobra, no to chyba zaczynamy. Ale jeszcze zanim zaczniemy omawiać, trzeba powiedzieć, że ten sezon odnotował bardzo duże zmiany w porównaniu do poprzedniego sezonu. No ogólnie, nie wiem czy zauważyliście, ale komuna upadła w Czechosłowacji, przez co w końcu te odcinki mogły być puszczane w Czechach. W ogóle mieli swobodę, dzięki czemu mogli też dać Matowi sweter w końcu na czerwony. No i oczywiście bardzo ważna zmiana, o której mało, no może nie mówią o tym mało ludzi, ale to jest bardzo ważna zmiana, bo sąsiedzi dostali imiona i te imiona są idealne po prostu. Bardzo genialną rzecz zrobili, że nie wiem, nie zrobili czegoś typu napis na koszulce, tylko na drzwiach dali po prostu ich imiona i wiadomo kto gdzie wtedy mieszkał. I kolejna bardzo duża zmiana na dobre, to stworzenie tej najlepszej, najpiękniejszej, najpraktyczniejszej scenografii w historii całego serialu. Ta scenografia to już jest ikona i jest najlepsza moim zdaniem ze wszystkich. Nie mieszkałem już w jednym bloku, tylko są odseparowani. Nie dość, że bardzo rozwinięte są ich domy w środku, na zewnątrz jeszcze, to jeszcze na ulicy jest dużo scenografii jeszcze. W przyszłości w Aifie dzięki tej scenografii powstało dużo na przykład pomysłów na odcinek i to jest w sumie fajne właśnie, że sąsiedzi zmieniają tę scenografię, bo dzięki temu rodzi się jakby więcej pomysłów i na jednej scenografii już by to było takie nudne i nie wiadomo co by było zrobić. Dosłownie klucz by nie powstał, gdyby nadal mieszkali w bloku, nie powstałaby na pewno kosiarka, w końcu sąsiedzi mają w ogóle trawnik, mają własne podwórko, no jeszcze drzwi. Blok też miał już swoje pomysły, typu pralka, więc definitywnie ta scenografia bije wszystkie inne. Nie dość, że jest praktyczna, to jeszcze jest piękna, nie zapraszam do dyskusji. No to dobra, omówiliśmy wszystkie zmiany, możemy przechodzić do klucza. Tapety miały zajebisty opening do sezonu, to ten sezon ma jeszcze lepszy opening od klucza. Ma jeszcze lepszy opening niż Aeto, bo mamy klucz. Ten odcinek to jest już czyste złoto, albo nawet nie, to jest platyna. Ten odcinek jest cudowny, jakby nie jest specjalnie jakoś absurdalny, ale ten odcinek ma naprawdę dobry humor. Odcinek na początku zaczyna się tym, że rozwiązali jakiś problem u Mata, ciekawe jaki, nigdy się nie dowiemy. I pierwszą rzecz, jaką możecie zauważyć, to jest to, że mamy nowego animatora, którego posadziłem nisko w rankingu. I to jest, myślę, sprawiedliwe. Jeden z gorszych czeskich animatorów moim zdaniem. Miał bardzo sztywną animację. Sąsiedzi wyglądają na takich skrępowanych bardzo często. To, co robi na koniec klucza, wygląda bardzo... Porównajcie sobie to do tego, co robili, nie wiem, w Aeto, nawet u Chocholina, że już nie wspomnę o Klosie. Są ludzie, którzy uważają, że akurat jego animacja w kluczu jest dobra i ja się z tym właśnie nie za bardzo zgodzę, bo widać, że się dobrze bawił animując, tylko ta animacja jest nadal sztywna, występuje sporo błędów, wszystko się dziwnie rusza, czasami strasznie szybko, czasami nie wiadomo o co chodzi. Jakby ja też uważam, że tutaj jego animacja jest najlepsza, no bo na przykład, nie wiem, eksperymentował z tymi czapkami. No teraz ta furtka zajmuje główną rolę. Pat nie może jakoś wejść przez tą furtkę i mamy tą głupią scenę, jak szuka rzeczy i wyjmuje coraz dziwniejsze rzeczy z kieszeni i przewinęła się nawet piłka z siłowni i pieniądze z warsztatu. A ta scena jest głupia dlatego, bo on wyjął już klucz i szuka dalej rzeczy. I ogólnie bardzo ciekawa rzecz, że sąsiedzi dostali charaktery, bo teraz Matt ewidentnie bardzo chce pomóc Patowi. To jest jakby jego marzenie, on często śledził, co tam robił Pat. Szczególnie to widać właśnie w tym sezonie i w Aifie. I teraz Matt w ogóle Patowi przychodzi pomóc, a nie na odwrót, jak to było w Aeto. No i Matt jeszcze nie pójdzie, póki Pat wszystkiego nie zbierze, póki nie otworzy, podrzucił klucz i oczywiście wpadł do studzienki.
celem będzie wyłowienie. Jakby ja lubię odcinki Sąsiadów, gdzie jest prosta fabuła. Skomplikowane fabuły też są w porządku, taka tuba pocztowa, ale te prostsze mają taki jakby swój urok, żeby zmieścić to w 7 minut, bo tutaj mają w sumie pod sobą klucz i muszą tylko otworzyć. To nie jest jakiś wielki wysiłek, ale okazuje się, że ciężko jest do tego dotrzeć. Bardzo lubię tego typu odcinki, takie jak Jabłko, na przykład Złośliwa zakrętka albo Drzwi. W ogóle po głupiej scenie mamy kolejną głupią scenę, próbują wydostać to jakimiś przedmiotami, ale za każdym razem, nie wiem, coś kurde albo odpada i ciągle wszystko inne wpada do studzienki. To jest naprawdę dobry żart. Tak właśnie powinno się powtarzać żarty. Jakby na inny sposób zawsze im gdzieś coś musi wpaść. No i jeszcze przy towarzystwie tej zajebistej muzyki z Komala. Ten odcinek w ogóle ma taką całkiem ciekawą jakby... Budowali klimat, nie? Przykładowo, że muzyka się kończy i nagle ten kill spada i są to takie efekty odbicia z takim echem, co tak strasznie dobrze nabija klimat. Tu jest też fajna rzecz, że Klucz jest jakby pierwszym odcinkiem z tego sezonu, bo mamy małą kapsułę czasu do sezonu Ajeto, bo Pat idzie na to złomowisko i są tu te wszystkie rekwizyty. Jest wiadro, garaż, betoniarka. Wszystko tu jest, nawet te słupy. Ten jeden kącik daje taki fajny klimat. I potem za pomocą podnośnika do aut, rury i łańcucha próbują otworzyć tą studzienkę. I to jest coś w ogóle, co doceniam w Starych Sąsiadach, szczególnie w odcinkach, co Lubomir pisał. On zawsze robił jakieś takie techniczne rzeczy z jakichś w ogóle narzędzi, co nie wszyscy wiedzą jak działają i on to łączy w kreatywny sposób, jakby coś co nie służy do tego wykorzystuje jako to, na przykład podnosik do samochodu wykorzystuje jako otwieracz do tych krat. Oczywiście nie mówię, że bez niego jest tak zawsze, bo przykładowo Marek też często wymyśla tego typu momenty, no ale po prostu jakoś u Lubomira jest takie bardzo kreatywne. No i u innych też czasami są takie pomysły. I jest ta taka fajna cisza klimatyczna i ten bas wtedy leci. Ogólnie Skomal chyba najlepszy odcinek pod względem muzyki w tym sezonie. Nadaje fajnego klimatu i jest taka dopasowana, a inne to są jakieś powtarzania ze starszych albo powtarzania z Klucza, które niekoniecznie dają klimat. No i jeszcze w dodatku, kurde, pod tymi studzienkami jeszcze coś jest. Jeszcze dodali specjalną dziurę i tą drabinkę. Ta scenografia jest bajeczna po prostu. Kurde, ciągle zaskakuje. No i potem Pat wywala te wszystkie kurde rzeczy i wywalił klucz, który przejechał i wpadł do drugiej studzienki. I znowu będą musieli wyjmować ten klucz. Jak powtórzone żarty zrobić dobrze? Zrobili bardzo ciekawą rzecz, że ten klucz położył się na tej drabince. I oni już na spokojnie chcieli to wyjąć, ale zamiast otworzyć studzienkę, to wyrzucili już wszystkie narzędzia i chcą ręcznie wyjąć. I najlepsze jest to, że chyba po 10 sekundach, no dobra, może po 15, od razu im ten klucz już wpadł tam głębiej. Ale od razu wpadli na plan, że Matt się pobawi w szambonurka i wyłowi ten klucz. Kolejny błąd w animacji Marka. W sensie nie błąd, tylko tak sztywno to wygląda. Pat już se wchodzi, prawie zostawił Mata w tej studzience, kurde. No więc poszedł z nim i mamy tą zajebistą scenę, że Pat chciał wepchnąć Mata rękę, ale utknęła i potem Mat Patowi i tak dalej. Aż w końcu wszyscy utknęli. No i potem jak wyszli już z tej studzienki, to jest błąd, który już chyba wszyscy widzieli. No niestety animacja odcinka nie jest najlepsza, jak mówiłem. No i w sumie potem wpadli i obydwaj się wydostali, wypłynęli, pozamykali klapy. Mamy chyba najbardziej sztywny gest Ajeto, jaki w życiu widzieliście. Ale nie myślcie, że to koniec, bo kurde, jeszcze zrobili zakończenie, gdzie się żegnają, to Pat spycha ten klucz i wpada do studzienki. To jest takim złotem komediowym, naprawdę. Myślę, że jest to idealne rozpoczęcie sezonu. Scenariusz naprawdę dobrze robi. Cały w ogóle klimat, ta dramaturgia tutaj bardzo się spełnia, bo są to takie sekundy ciszy, na przykład przed czymś. Klimat jest tutaj naprawdę fajnie oddany
i udało im się w ogóle zrobić odcinek bez jakichś specjalnych zniszczeń i zrobić to naprawdę dobrze. I to jeszcze w ogóle z prostą fabułą, bo oni tylko jakby na krawężniku stoją mi na ulicy praktycznie. Co prawda odcinek ma jakieś błędy, ale jest tu tyle scen, które mnie rozwaliły, że definitywnie na tier liście ląduje w S. Jeden z lepszych odcinków z historii nawet. Nie chcę powiedzieć, że jest najlepszy, bo boję się, że się to zestarzeje, ale na razie niech leży na S. Jest to cudowny odcinek i lecimy dalej. No i teraz mamy odcinek najgorszy z całego sezonu. Tak mówią ludzie, bo ja tak nie mówię. Uważam, że ten odcinek też jest zajebisty. Ale zaczynając od początku. Początek zaczyna się tak, że Pat przywozi meble. I tutaj mamy znowu ten ciekawy podział charakterów, który będzie się przewijał w ogóle przez IVE i tę serię. Na przykład w starszych odcinkach sąsiedzi nie byli aż tak bliscy sobie, tak mi się w sumie wydaje, ale tutaj naprawdę charaktery zmieniły się na plus. Poza tym też, nie wiem czy zauważyliście, ale ta tapeta z malowania i to pomieszczenie w deszczu znajduje się tutaj. I kolejnym też ciekawym szczegółem jest to, że jak w IVE zawsze gdzieś sąsiedzi podróżowali, to zawsze jechali w lewo od Mata domu, w sensie w prawo od domu Pata. Zawsze tam się gdzieś dojechało, ale tutaj widać, że nie ma miejsca, tu jest wszystko zakończone płotem. No i trzecia rzecz, którą trzeba powiedzieć, czyli że w końcu widzimy ich domy od wewnątrz. No i nie mogę tutaj nic za bardzo powiedzieć, no bo scenografia jest przyszykowana dla plotu. Po prostu jest tylko kominek i pustka i ta tapeta w różyczki. Nie zapominając o tym dywaniku i listewkach. A kominek oczywiście też zajebisty. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że Ksenia wróciła do animacji. Animuje teraz oczywiście lepiej niż w starszych odcinkach, ale animacja też trochę do życzenia zostawia. Ogólnie Sąsiedzi to jest jedyna bajka, gdzie w tak komediowy sposób można zrobić załadowanie pudełek. Jakby nie wiem, znajdźcie mi inny śmieszniejszy sketch z przenoszeniem mebli. No i przenosi Pat pudełka od najmniejszego do największego. W ogóle podoba mi się w jaki sposób to jest załadowane, że ledwo się to mieści. No ale załadował od najmniejszego do największego. Te pierwsze dwa się jeszcze zmieściły, ale potem mamy pierwszy taki już w całości utwór z Ajeto, tylko że niepotrzebnie moim zdaniem, no zmniejszony ton jest ogólnie. Jak Pat rozładowuje te pudełka, to zauważcie, że nie ma płotu do Mata. I potem jeszcze dobry żart, że Mat stołek sobie już wyjmuje, żeby posiedzieć i poobserwować, co się Patowi dzieje. I w ogóle, że się tak wyrywa, jak mu się coś dzieje złego. A się dzieje dużo złego, bo potem pudło mu się nie mieściło i chciał przekręcić tak, żeby było w pionie. I potem już na spokojnie je przeniósł. Ale potem, jak już wziął te większe, to się dzieje ta scena. Potem znowu Pat przewrócił te pudła na poziome i się udało na początku. No i potem już ostatnie pudełko przenosi. Tak naprawdę to nie... I tu w sumie znowu jest jeden żart zrobiony na różne sposoby, co się tutaj udaje. I dopiero wtedy Mat wkroczył, kiedy to było słuszne. Pat wpadł w kubeł i wyjmuje od Pata bardzo ciekawą instrukcję, z której na pewno dowiemy się, jak złożyć meble, pokazując tylko gotowce. Potem musi uwolnić Pata w ten sposób, jakby nie mógł wyjąć tego od góry. No i potem wypakowali te meble i okazuje się, że Pat zgubił instrukcję. No i zaczyna się składanie mebli i w ogóle pierwszy raz, kiedy się muzyka powtórzyła w tym sezonie. Potem mamy już klasyczną scenę składania mebli, która niepotrzebnie była powtarzana 30 lat później, ale nic specjalnego w porównaniu do tego, co tu się dzieje. No i jeszcze ten żart też był przywrócony w meblach na kółkach, żeby też nie było, ale potem sąsiedzi mieli problemy ze złożeniem tych mebli ręcznie, więc zrobili to po sąsiedzku, czyli zaczęli wbijać gwoździe zamiast ich przykręcać. I potem mamy całkiem dziwną scenę, gdzie sąsiedzi faktycznie myślą,
Dosłownie przeszliśmy od sceny, gdzie Pat nie wie jak zmieścić pudło, do momentu, gdzie budują, jakiś skomplikowany piec. Jeszcze pomyśleli, że trzeba zrobić otwór na górze i wystawić przez okno, paląc wszystkie meble, które pewnie kosztowały o wiele drożej niż samo drewno. Ogólnie nie będę się wypowiadał na temat efektu ognia, który tak wygląda, ale to i tak lepsze od tego, co nam serwują po 30 latach nowoczesnej technologii i efektami, które wyglądają gorzej niż wtedy, ale żeby nie było, jakiś mebel zrobili i w ogóle pomyśleli, żeby zrobić ten taki komin, taki przez okno. Nie jak w grillu, to jest fajne, że się uczą sąsiedzi. No i mamy całkiem wholesome zakończenie, jedzą sobie przy ognisku, leci taka przyjemna muzyczka, jest oddalenie. Z jakiegoś powodu nagle powróciła lampa, którą dopiero Matt zbił. No i w sumie to tyle. No i kurde, no. Póki co sezon się naprawdę dobrze zaczyna. Daję temu odcinkowi A. Nie mam praktycznie nic złego do powiedzenia w tym odcinku. Może czasami dłużył się początek, tak mi się wydaje, ale to dobrze, bo lepiej jak początek ma być taki niż końcówka. Stawiam ten odcinek na wysokie A. Jest naprawdę dobry, jest dobra komedia, dobre w ogóle porady, uniwersalny humor. Nie wiem jakim cudem w ogóle ludzie dali 6. miejsce w rankingu i to jeszcze tak daleko w ogóle od innych odcinków. Nie wiem, ja tam uważam, że odcinek jest dobry i póki co jest z sezonem dobrze, mamy 2 świetne odcinki. Mam nadzieję, że 3. odcinek nie przełamie tej złej pasy, co nie? Co nie? No tak. Teraz moja nietypowa reakcja na odcinek oznacza, że możecie się już domyślać, co sądzę o kosiarce, czyli stricte całkiem lubianym odcinku z tej serii. Tak szczerze to ja nic ciekawego w tym odcinku nie widzę. Moim zdaniem jeden z tych gorszych odcinków nawet kiedyś. Doceniam niektóre rzeczy, co oni tam zrobili, ale przejdźmy dalej. No trzeba wspomnieć, że już w końcu mamy nową cyfrę, 3. od lewej w końcu w roczniku. Ale dobra, przebrnijmy już przez ten odcinek. Mamy znowu kolejne miejsce, to się dzieje na tej samej scenografii, ale mamy technicznie kolejny plan, czyli tył, podwórko Pata od tyłu i mamy ten słynny murek. No i kolejne co mamy to jeszcze ta słynna kosiarka, która się będzie jeszcze przewijać przez niektóre odcinki. No i potem Matt dołącza i próbują ustalić, co jest nie tak z tą kosiarką. Matt próbuje naprawić tą kosiarkę z bardzo powtarzalną muzyką. Która leci przez 2 minuty. I podczas naprawy Matt urywa sznurek i próbują przywiązać kolejny i próbują z grabiami, ale oczywiście kosiarka obala, więc próbują ją przywiercić do ziemi. No i potem technicznie się udało, ale od razu zgasła, więc próbują jeszcze raz i urywają całą kosiarkę. I właściwie to tyle mamy do czynienia z tą kosiarką. I moi drodzy, mamy to. Mamy legendarny utwór, który możliwe, że jest nawet popularniejszy niż sam serial, ale nie wiem. Najgorsze jest to, że jak patrzysz gdzieś w internecie i ktoś używa tej muzyki, to używają z tymi efektami dźwiękowymi zamiast normalną, wyczyszczoną muzyką. Bo piszą sąsiedzi muzyka, nie chcą patrzeć lepszej jakości. Jest zawsze ten sam dźwięk w tego typu filmach. A ta muzyka nam towarzyszy oczywiście do składania kosy. Mamy tutaj trochę podobną scenę do tej z mebli, gdzie próbują złożyć kosę, ale wygląda ona tak. Ale Pat pokazuje instrukcję i tam już Matt sobie radzi. I moi drodzy, mamy legendarną scenę, ponieważ mamy koszenie betonu. Zakładamy plantację betonu. Co ty odpierasz? Patrz jak koszę beton.
a moja mamusia mnie przed nim ostrzegała. Ale Pat nie umie się obsługiwać z kosą, mimo że Matt mu pokazał. Jednak Matt wziął to za bardzo do dołu, chciał pokazać Patowi i zniszczył całą kosę. I w dodatku mamy kolejny błąd animacji, jak Pat rzuca kosę, to nagle się pojawia na dole. Później się w końcu robi coś całkiem ciekawego, bo na razie to nie były tu zbyt interesujące te sceny. Próbują zwalcować to ostrze całe, ale mimo tego, że technicznie nie jest już aż takie krzywe, to nadal jednak jest. Trochę mi to przypomina sceny z gramofonu. Próbują rozprostować ręcznie, ale kurde im się tak naciągnęła, że stukli se szybę. Została im jedyna opcja, to cięcie trawy nożyczkami. Matt wpadł na pomysł, żeby z tych nożyczek zrobić kosiarkę. No i teraz właściwie tylko sąsiedzi biorą narzędzia, leci fajna muzyczka. No i się udało, zrobili Ajeto i mamy tą super turbo, świetną maszynę, która jest jedną z lepszych maszyn. To jak ona pracuje i to jak ona jest kreatywna utwierdza mnie w przekonaniu, że ten odcinek nie dostanie D. Bo moim zdaniem żarty w tym odcinku nie były jakieś super śmieszne. No może kilka żartów by się znalazło, ale zlituję się i dam kosiarce C. Nie wiem co ludzie widzą w tym odcinku, naprawdę większość scen to jest dosłownie, nie wiem, powtarzanie tych samych ruchów, jakieś, nie wiem, wlewanie benzyny, kręcenie tam czegoś, nie wiem. Możecie, nie wiem, w komentarzach jakąś dyskusję zrobić, dlaczego akurat kosiarka jest aż taka dobra, bo dla mnie to w sumie tylko ten wynalazek był całkiem w porządku, tak, to w sumie takie, wszystko jest takie jakieś blade, wszystko takie wolne, ten odcinek nie jest w sumie nic specjalnego, C dostaje. Gdybyście już chcieli obejrzeć jakiś odcinek dotyczący ścinania trawy, to polecam wam bardziej Fanmade, Trawnik. Tam jest to wszystko bardziej ekstremalnie podniesione, bo nie ma tylko latania z kosą, tam jest coś więcej i mimo sztucznej animacji i tak nawet wypada lepiej niż w kosiarce. No to wam polecam. No i co, no w sumie może dostaliśmy dwa dobre odcinki i jeden taki niezbyt dobry, poniżej średni odcinek i chyba dobra. Idziemy do następnego odcinka, może ten będzie nieco lepszy. Mamy drugi odcinek zanimowany przez Ksenię w tym sezonie. Szkoda, że muszę uznawać Ksenię za najlepszą animatorkę w tym sezonie, bo to nie jest jakaś najlepsza animatorka w historii. Niestety ten sezon nie miał zbyt dobrej animacji i ogólnie budżetu, tak mi się coś wydaje. Przykładowo Skomal nie pisał tutaj zbyt wielu utworów, często powtarzał tylko te z Ajeto z niższym pitchem. No niestety to jest jeden z gorzej zanimowanych sezonów, jednak Chucholin już nie żył, a Kloss zrzekł się dalszej pracy, a szkoda, bo niektóre odcinki mogłyby na pewno wyglądać dynamiczniej. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo Kloss jakby zaproponował, żeby animacją sąsiadów zajął się Mensdorf, ale jednak nie pracował on nad tą serią z KF-u, tylko dopiero od 1991 zaczął animować AIF. I ciekawe, czy Mensdorf nie chciał wystąpić tam, czy jednak Lubomir wolał brać innych animatorów, nie wiem. Ale dobra, zacznijmy od odcinka, bo się trochę rozpędziłem z gadaniem o sezonie, a nie o odcinku. No ale taką ciekawą rozkminę miałem właśnie, bo niby potem w AIF-ie będzie mniejsze studio, ale za to jakoś względem przykładowo animatorów lepsze zaangażowanie, to jest ciekawe w sumie. No i Skomal zacznie pisać utwory, które będą leciały przynajmniej tylko raz, a nie będą się powtarzały non-stop. Ale dobra, odcinek zaczyna się tym, że sąsiedzi wyrzucają śmieci. Ogólnie mamy kolejny odcinek dziejący się na ulicy, więc trochę vibe klucza. Swoją drogą dla scenografii przenieśli śmietniki ze środkodomu na ulicę. No i w końcu nie mamy odcinka stricte o Pacie, tylko o Pacie i Macie, bo to jest ich wspólny problem. Nie mają gdzie wywalić śmieci, dlatego se przesypują śmieci do śmietników. I mimo tego, że Pat już miał pełne, to on też chciał jakby wywalić do Pata, to też dobre było. Tylko akurat Pat został przełapany, ale Mat się jakoś nie wściekał, Pat się coś tam usprawiedliwiał, że miał dużo śmieci i próbowali zatkać. Swoją drogą też powróciła muzyka z klucza. No widać vibe, kurde, klucza. Ten odcinek ma vibe klucza bardzo. No i chcieli ubić te śmieci. Podoba mi się jak, kurde, Pat kiwa głową. Chyba już nieraz o tym mówiłem.
Ale zamiast ubić śmieci, to rozsypali wszystko, jeszcze się wywalili. I potem Pat spróbował ubić śmieci, ale Matt nagle zobaczył te śmietniki i... No i spadł, idealnie to muzyka. Swoją drogą, jeśli się już zobaczy w tych takich lepszych masterach tego odcinka, to niestety gołym okiem u Kseni widać, że sobie dokłada te obiekty. One nie są jakoś bardzo kamuflowane i to jest bardzo zauważalne, niestety. O, nasz ukochany bas. Tak, i teraz też była kolejna świetna scena, bo Pat zobaczył, że tam w śmietniku są śmieci, dlatego zaczął wysypywać te śmieci i przynosić do siebie. No i znowu leci stary utwór z sąsiadów, jeden po drugim. I teraz mamy trochę wolną scenę. No oczywiście musieli to jakoś zrobić, ale mogli dodać jakieś ciekawe rzeczy podczas wywalania. No ale no wiadomo, mogli to jakoś przeprowadzić. I tu przykładowo, nie wiem, coś mi się wydaje, że gdyby był Kloss, to on by to animował. Nie wiem czemu. To przynajmniej byśmy się popatrzyli na to, jak ekspresywnie wywalają te śmieci, a tu w sumie się tylko napełnia i nic ciekawego się nie dzieje. Swoją drogą, nie wiem, czy to jest celowe, czy też nie, ale jeżeli się przyjrzycie na śmieci, to tam są wywalane gazety z cyrylicą i nie wiem, czy umyślnie, czy nie, mógłby tu być ukryty żart polityczny w sąsiadach, że wywalili jakieś radzieckie gazety do śmieci i że w ogóle Rosja B do śmieci. Ale nie wiem, czy to było celowe, czy po prostu mieli takie gazety. Ale jeżeli to zrobili umyślnie, to w sumie całkiem ciekawy detal. Szczególnie, że mieli spinę z władzą socjalistyczną. Swoją drogą warto też zauważyć, że jest tu też książka, która na okładce wygląda jak coś, co by narysował tylko Iranek. Wszystkie śmieci wzięli, no ale oczywiście, a cała ulica jest teraz zawalona śmietnikami. No i teraz Matt idzie zabrać śmieciarkę z bardzo koślałą animacją, nie ukrywajmy. Zawsze mnie to zastanawiało. Skąd Matt tak nagle przyniósł sobie śmieciarkę? Ej, potrzebuję na skok kogoś na... Śmieciarkę. Wszystko jasne. No ale fajnie, że taką ma. Teraz sąsiedzi muszą załadować z dołu śmieci, ale upadają. Dlatego układają sobie wieżę ze śmieci. Matt znowu koślawo biega. Teraz już nawet nie powiem, że on jest pijany, to jest coś powyżej. No i biorą śmieci, tam trzeba coś wysypać, żeby coś się zadziało. No ale potem już nie ma za bardzo śmieci, dlatego Matt włącza młynek albo włas, nie wiem co to jest w sumie. Chyba młynek. No i nadal se zdejmują, ale nagle Matt się opiera o dźwignię, która zwala wszystkie śmieci z Pattem. No i Pat się potem bawi dźwigniami, ale bierze Matta do sypu i czapka spada do śmieci. Później właściwie nic specjalnego się nie dzieje, tylko rozładowują śmieci. Mamy trochę problemy z tempem, bo przez jakieś bite 50 sekund mam scenę, gdzie ładują te śmieci. To nie jest jakoś w zupełności ich wina, no bo jednak trzeba było to wszystko rozładować. Tylko ciężko tu w ogóle cokolwiek było zrobić i musieli to wyładować. Chociaż mogliby tam przymknąć oko i nie wiem, 5 scen jak rozładują śmietniki, dobra. Albo przynajmniej jakieś takie przejście, gdzie już wszystko jest rozładowane. Ta scena i scena ładowania śmieci do śmietników trochę właśnie zaniża moją opinię o tym odcinku. Ale za to ta wolna scena jest dobrym build-upem dla sceny, gdzie Matt otwiera te drzwi i te śmieci się kurde wszystkie na niego sypują. Pat znajduje czapkę, odjeżdżają, ale zostały im wszystkie śmieci na ulicy. I to tyle. No i dobra, teraz wypadałoby podsumować generalne porządki. Jak dla mnie wyczerpali swój temat, jeśli chodzi o porządki. Nie wiem, czy coś tu się jeszcze dało wymyśleć. Tylko wadą jest wielką, że wpędzili się trochę w kozi róg z tym, że postawili dużo tych śmietników, bo przez to żarty były przedłużane. Czasami działa, jak żart jest przedłużony, bo wtedy później będzie śmieszniejszy. Ale przykładowo żart, gdzie ładują śmieci i jest dużo śmietników, no moim zdaniem nie był on jakiś super zabawny. Ten odcinek miał śmieszne momenty, ale trochę dużo było wypełniacza odcinka. I dlatego tak myślę, że to jest odcinek na B. Nic specjalnego, w sumie nic tragicznego. Przynajmniej jest coś lepszego niż kosiarka. Sezon trochę wraca na lepsze tory. No i dobra, idziemy dalej. Nie wiecie co? Pójdę po lepszy sprzęt.
Odcinek Dach. Od razu lepsze audio w końcu po latach. Dobra, zacznijmy od omówienia samego odcinka. To, co już pewnie wiecie o tym odcinku, to to, że jest trochę rip-offem z Deszczu, a Deszcz u mnie się nie przyjął za dobrze, ale jakimś cudem w Dachu to wszystko działa jakoś lepiej. Nie mamy kilku motywów typu łatanie dachu i ochrona przed deszczem, nie ma 2 aktów, tylko jest jeden. To zrobione nawet naprawdę całkiem dobrze moim zdaniem, ale jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest w tym odcinku, która mi się bardzo podoba, to jest bardzo dobrze zbudowany klimat. To jest chyba najklimatyczniejszy odcinek w historii Sąsiadów. Począwszy od scenografii, ciemnego klimatu i tego deszczu, po naprawdę przyjemne muzyki z Komala, które odstają od reszty. Przejdźmy do omówienia. Na początku odcinka mamy Pata, co czyta jakąś książkę i pije jakieś piwo i mamy całkiem ciekawy żart, że zrobiła się dziura w dachu i przecieka właśnie Patowi do piwa i to się wlewa. I w ogóle mamy też rzadki moment, gdzie sąsiedzi dają jakieś efekty dźwiękowe. Tym razem było to takie brrr. No i zaczyna z dachu coraz bardziej przeciekać. Potem Pat wychodzi na podwórko i patrzy, czy pada, w ogóle rękę wystawia. A Matt śpi jak zabity. Swoją drogą widać butelki po tym samym, co pił Pat dopiero. No jeszcze dziwna rzecz, dlaczego tu leżą 2 radia? Potem już się Pat nie oszczędza, bierze tą książkę i wypierdziela przez okno. A on nawet się nie zorientował, że jest stuczona szyba, patrzy książkę i zaczyna czytać. Pat zaczyna gwizdać. Matt myśli, że to w radiu, dlatego to podgłasza, ale jednak nie. No i później zauważa Pata. I wyjmuje z szafy różne dziwne rzeczy, typu jakieś puszki od farby, żelazko. Tym podobne. Jakieś kije golfowe, w ogóle wyszedł na dwór z tym golfowym kijem. Wyjął wszystkie rzeczy z szafy, a okazuje się, że na wieszaku była parasolka. Po tej długiej sekwencji Matt w końcu będzie w stanie wyjść na dwór, ale okazuje się, że już przestało padać i Pat się walnął w łeb. Później mamy maratoński bieg Marka. I scena wody, jak się wylewa. No i teraz muszą wejść na dach. I możemy pierwszy raz zobaczyć sąsiadów na tym dachu. Myślę, że to w ogóle był jeden z powodów powstania tego odcinka, czyli po prostu zrobić tak, żeby sąsiedzi byli na dachu gdzieś dla pięknej scenografii. I okazuje się, że znaleźli dziurę pod anteną i mamy ten ala Ivan Fit ruch na dziurę. Pat musi pójść po taśmę i nożyczki i daje to Matowi. No i Matt powoli tam przylepia tą taśmę, ale oczywiście nagle zaczęło padać i Matt musiał bardzo szybko, żeby przed deszczem się uchować. To jest bardzo fajne, że jakby nie są w stanie tutaj sobie poradzić z tym dachem, bo co chwila pada deszcz i nie pozwala im tego wszystkiego załatać. To jest coś ciekawego. No i się schowali, zrobili ajeto, ale oczywiście odcinek trwa tylko 4 minuty, więc nie może się to tak łatwo skończyć. Oczywiście woda rozmyła ten cały plaster. No i sąsiedzi teraz znowu muszą sobie założyć plantację betonu. Najgorsze jest to, że nie jest to aż tak ciekawe jak w grillu, co robił Klos. Tutaj jest to strasznie sztywne. Nawet tak na Marka to jest sztywność. No i teraz niby git, ale nie do końca. Ale oczywiście dźwięk srania. No i oczywiście zrobiło się jeszcze gorzej, bo ten beton przeleciał razem z tą wodą, bo teraz znowu mocno klimatycznie zbudowana scena. Muzyka jakby zrobiła się groźniejsza. Deszcz się zrobił taki mocniejszy, zaczęło się już lać w taki sposób. Naprawdę, ten odcinek ma po prostu genialny klimat. Teraz mamy scenę z odcinka, która mi się chyba najmniej podoba niestety. Nie wiem jak ci to powiedzieć po naszemu, więc powiem ci to po makarońsku. No to dajesz. Chcesz dostać z wami? Precz z komuną, ty kapitalistyczna świnio. Zrobili rehash z Deszczu. Niestety nie mogli wymyśleć kreatywniejszego zakończenia. Musieli zrobić to samo co w Deszczu, czyli zrobić deszczówkę, brawo, wykazaliście się mózgiem. Jeszcze najgorsze jest to, że Lubomir pisał Deszcz licznie jakby drugi raz pisał ten sam sketch, tylko że to jest końcówka. No ale przynajmniej dobra muzyka jest. To w sobie tyle.
co mogę powiedzieć o tym rzekomo ostatnim odcinku z tego sezonu, ale jednak nie, przez fakt, że się zmieniali między animatorów. Chociaż właściwie mogę się z wami podzielić taką małą teorią, że jakby możliwe, że ten odcinek mógł być ostatnim odcinkiem z KF-u i mam 3 powody do tego. Pierwszy jest taki może mniej oczywisty. Pierwszym powodem jest klimatyczne zakończenie, dlatego chcieli sobie zostawić na sam koniec ten odcinek, tak samo jak w starej kolejności miało być zakończenie fortepianu i ta muzyka miała być chyba zakończeniem sezonu specjalnie, mimo że odcinek powstał w 84. Daje to klimatyczne zakończenie i specjalnie przesunęli na koniec listy. Drugi powód już jest trochę ciekawszy. Nie mamy pewności, czy produkcja nie była na początku, ale możliwe, że po prostu Ksenia szybciej zrobiła drzwi, bo ten odcinek jest 20 sekund dłuższy, co daje też trochę dni na animację. Możliwe, że nawet kilka dni przed dachem mieliśmy już ukończone drzwi. Tak może być, nie wiadomo. Trzeci taki powód to to, że ponoć sceny z żywiołami się trudno robi i bardzo długo. Jest to bardzo możliwe, że praca nad tym odcinkiem zajęła naprawdę dużo czasu, zważywszy na to, ile tutaj było scen z laniem się wody. Szczególnie, nie wiem, tam pod koniec, jak już zaczęło tak mocno lać. Nie wiem, co o tym sądzicie. Ja myślę, że to może być nawet całkiem słuszne. W końcu nie bez powodu się tam pojawił ten odcinek jako 35, a nie 34. Ale póki co zostaniemy przy schemacie, że to jest 34 odcinek. No i dobra, podsumujmy sobie odcinek. Myślę, że Dach jest takim całkiem przyjemnym odcinkiem, a jednocześnie nie jest aż tak nudny jak Kosiarka, moim zdaniem. Żarty były naprawdę dobre, szczególnie podobał mi się początek, chociaż środek też był w porządku. Ta końcówka była słaba, no i ogólnie powtórka z deszczu. No i humor niby był dobry, ale nie był jakiś najlepszy poza początkiem, bo początek był zajebisty. Ale w środku to w sumie humor polegał tylko na tym, że przeciekała dziura. Nic zabawnego się nie działo. Ja wiem, że byliby ludzie, którzy by tego odcinka nie lubili, ja tam go osobiście lubię. No głównie w ogóle przez klimat i moim zdaniem jest lepszy od deszczu. W sumie odcinek o deszczu to dosłownie połowa odcinka to łatanie dachu jest. No na pewno w tym odcinku w porównaniu do deszczu animacja gorzej wypada. Ale jak dla mnie ten klimat jest nie do zastąpienia, co czyni ten odcinek bardzo wyjątkowym w ogóle. Teraz tier lista time. Daję B. Niespecjalnie najlepszy, niespecjalnie też najgorszy. Moim zdaniem ten odcinek jest zbyt wyjątkowy na coś, co jest niższego od B. No ale niestety słaba animacja plus scenariusz, który jest średni, zasługuje po prostu na B i lecimy. I ostatni odcinek, jaki dzisiaj będziemy omawiać, to jest odcinek drzwi. Ogólnie każdy sezon ma takiego jednego czada odcinków, no może poza jednym sezonem, o którym nikt nie ma złej opinii. To w tym sezonie byłyby to drzwi. No i jak już mówiłem, lubię odcinki, gdzie sąsiedzi muszą się gdzieś dostać. I właśnie drzwi są tym przypadkiem. Bo tutaj, żeby włamać się do jednych drzwi, budują takie konstrukcje. Na początku chyba mamy najgorszą scenę, co jest dobrym znakiem, bo lepiej, żeby końcówka była lepsza niż gorsza z każdą minutą. Chociaż ta scena też nie jest jakaś zła oczywiście. Chyba największą wadą, jaką mam do tej sceny na początku, to jest muzyka, która jest jakby motywem przewodnim tego odcinka. Jest takim dziwnym remixem z klasycznej muzyki. To jest chyba taki pierwszy remix tego utworu, gdzie Skomal używa bardziej nowoczesnych instrumentów. Bo ogólnie ta scena też jest całkiem zabawna. Dochodziło do tego momentu, że aż kopnął ten garnek z tymi klamrami. No i oczywiście mamy też ten pospolity motyw, gdzie Matt dołącza do akcji, a jeszcze się z nim szybko nie rozstaniemy, bo tutaj podłożył grabie i Pat mógł dalej rozwieszać ciuchy. W ogóle nigdy nie widzimy, jakby Pat nosił te ciuchy, to są jakieś białe... Co to są za spodnie? Przecież one są wielkości Pata, tułowia prawie. No i tu właściwie poniżej 2 minut się odcinek zaczął, teraz już będzie tylko lepiej, bo Patowi akurat zabrakło jednej klamry, no i oczywiście wbiegł i się potknął o grabie i te drzwi się zatrzasnęły. W sumie z jakiegoś powodu. Nie było to nigdy wyjaśnione, czemu one się tak zatrzaskują, czy po prostu były jakieś zepsute, czy nie. No i teraz próbują się włamać, znowu Matt wkracza do pomocy i nawet pomoc Matta tutaj nie pomogła, bo chciał się włamać, ale te drzwi zjadły mu ten wytrych, dosłownie. Próbują wejść oknami, szukałem tych okien.
Jezu, nie strasz, Pat. I okazuje się, że zostało tylko jedno okno otwarte akurat na samej górze. Akurat idealnie to takie ciasne okienko. No więc sąsiedzi się zamieniają w sąsiadów. Najpierw Pat bierze tę małą drabinkę, ale okazuje się, że się nie zmieści. Swoją drogą świetna muzyka tutaj gra ze strony Skomala. To jest tylko jeden raz w historii serialu, gdzie używa tych instrumentów, więc ta muzyka czuje się taka unikatowa. No i jak nie mają drabiny, to budują tą skomplikowaną konstrukcję, na którą trochę trzeba było się namyśleć, jak to zbudować. Ogólnie mega kreatywny odcinek. I znowu mamy koślawy bieg sąsiadów, tylko przynajmniej to nie wygląda aż tak źle jak w generalnych porządkach. Możliwe, że najlepiej zanimowany odcinek przez Ksenię. No i dobra, teraz mają też sznurek i próbuje się teraz Pat dostać. I czy możemy pomówić o tym, że znowu dramaturgia tych scen jest naprawdę dobrze zbudowana i ogólnie aż kibicuję sąsiadom, żeby się tu dostali. Jest te kilka sekund ciszy, zanim on tam wyskoczy. Jest to wszystko takie poprawiane, jest muzyka, taka z napięciem dziwnym. Scena, że w ogóle Pat próbuje się ten parapet złapać, ale oczywiście upada. Te sceny są takie ekscytujące, a to nawet nie jest najlepsze, bo teraz mamy highlight tych drzwi. Sąsiedzi wytaczają większe działo, wstawiają miliard stołów, jak Pat skacze, to wpada w to okno, ale od razu jakimś cudem wypada dachem i jeszcze zawis na budynku. To jest naprawdę tak dobrze zanimowane i tak zbudowane. Jakby serio, ten kto myślał, że absurdalne sceny umarły po AE, to ten jest w błędzie, bo ta scena jest genialna. Nie jest zbudowana tylko dla jednego odcinka, jak to nie wiem, w Bujanym Krześle było, że w sumie inne sceny były takie średnie, a ta jest tylko dobra. Tutaj cały odcinek jest dobry i jest ta scena i jeszcze w dodatku próbują coś z tego zrobić, no bo jednak Pat zawisł na tym budynku ledwo co. I mamy to bardzo dobrze wykonaną, mroczną scenę, gdzie nagle nie było to wszystko takie już komediowe, wszystko było już w takiej napiętej sytuacji i widać normalnie reakcję Mata za to, że za daleko poszli, za dużo stołów. To już było całkiem poważne, no i wykorzystali całkiem ciekawą rzecz, bo niby ta scena z początku była najgorsza przez fakt, że właściwie to tylko było wieszanie ubrań, to oni to wykorzystali potem, za co jest naprawdę wielki plus, że to nie było takie bezcelowe to wieszanie ubrań, ponieważ wykorzystał to jako amortyzację. Nie wiem, absolutnie genialna scena. No w ogóle jeszcze Pat się tak ledwo co mu życie przed oczami nie przeleciało wtedy. No i po tej uroczej scenie widać podział scenarzystów, bo nagle wszystko wraca do normy. To nagle jest taka normalna scena z wesołą muzyczką, gdzie po prostu stawiałem deskę. Ogólnie trochę bardziej uprościli to, ale scena sama w sobie nie jest zła, bo nawet powiem, że mi się podoba. Biorą po prostu jedną deskę i próbują po prostu se przejść, ale znowu jest pech, bo brakuje im dosłownie z paru centymetrów, żeby się tam dostać. Więc oczywiście głupi pomysł zrobił Matt, żeby przywiązać to wszystko do grzejnika i idzie jeszcze wszystko w porządku, ale nagle ten grzejnik się urywa i w ogóle przez okno prawie wylatuje. Znowu kolejna scena, jak sąsiad wisi. Tym razem Matt. No idzie patowa odsiecz. Próbuje tam go wepchnąć na górę, ale nagle Matt jednak upada i wystrzeliwuje znowu Pata. Już kurde drugi raz w to okno, tym razem upadł normalnie. Ale to jeszcze nie koniec. Znowu chcą powiesić te ubrania. W ogóle nie wiem w sumie czemu one były takie brudne, jakby Pat tylko na nie zleciał, to chyba jak raz upadło na trawę, to chyba nie są aż tak brązowe absurdalnie. Może była jakaś, nie wiem, usunięta scena, gdzie oni te ubrania brudzą, ale do tego nie doszło i zostawili te brudne ubrania, nie wiem. No, ale i tak oni je rozwieszają. Mega świetnie, że jeszcze nie zostawili tego wątku z zamkniętymi drzwiami, chociaż w sumie to też by było całkiem zabawne zakończenie, że te drzwi się ponownie na przykład zamykają. Tak naprawdę to nie. No oczywiście, że daję S. Nic tu nie mogę powiedzieć złego na ten odcinek. Chyba jedyne co mógłbym powiedzieć to mógłby być ciutkę dłuższy, albo przynajmniej scena początku mogłaby być krótsza, żeby dać więcej gagów do tego. Tyle mogę w sumie powiedzieć złego. Ale tu wszystko jest naprawdę dobre. Wszystko się tu jakoś łączy. Jest naprawdę dużo absurdu. Ten odcinek mógłby być w sumie w sezonie Ajeto, bo jest tu miliard takich absurdalnych scen. Po prostu solidna SK. Ostatni odcinek Kseni i to tyle mogę w sumie powiedzieć. No i mamy kolejny sezon za nami. Szczerze ciężko mi cokolwiek tu o tym sezonie powiedzieć. Poza tym, że się wyróżnia swoją długością, bo tylko 6 odcinków i faktem, że moim zdaniem jest chyba najgorzej zanimowanym sezonem.
I tak, nawet uważam, że QT jest lepiej zanimowane, bo mimo tych błędów to nadrabiało studio Patmat, które animowało pół sezonu, no więc tam mieliśmy w połowie słabych i dobrych animatorów, a w tym sezonie mamy po prostu mniej niż przeciętnych animatorów, tak mogę chyba powiedzieć, szczególnie Marek, który całe szczęście porzuci animację na rzecz reżyserii w AIFie, chociaż też będzie animował 2 odcinki, potem to już nawet będzie scenarzystą, ale mimo faktu, że animacja była trochę gorsza, to scenariusze akurat były naprawdę świetne, nawet trochę lekki ulepszeniem od Aieto, no bo sąsiedzi mieli też charaktery. Może zniknął ten absurd, chociaż on już powoli zanikał pod koniec Aieto, ale też był jeszcze widoczny. Tutaj akurat i tak w tym sezonie jest to całkiem widoczne i w ogóle ten sezon się czuje jak Aieto, bo nawet muzyka jest. Szwanczarowa już nie pisze scenariuszu, więc też trochę lepiej. To i tak myślę, że ten sezon jest lekko gorszy i tak jest naprawdę świetny, ale szkoda, że jest taki krótki, szczerze. Bo niestety AIF, mogę już wam zaspoilerować, będzie pierwszym takim spadkiem jakości serii. A, no i jeszcze przecież wyniki konkursu, przecież się was pytałem. Nie spodziewałem się, że uda wam się aż tak blisko. Udało się 2 osobom prawie zgadnąć. Brakowało dosłownie jednej odpowiedzi i 2 osoby się pomyliły. Passat 315 i Artur 10. I teraz możemy przechodzić do rankingu. Na miejscu 6 kosiarka, potem mamy generalne porządki, dach, meble, drzwi i na pierwszym miejscu jest klucz. I w końcu możemy się pożegnać. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu. Możecie jak zwykle pod filmem zostawić swoje opinie. No i co, żegnam się z wami. Ja byłem Anenito i cześć.